Na papierze nowoczesne, oszczędne, ekologiczne. W reklamach rewolucja techniki i przyszłość motoryzacji. A w rzeczywistości katastrofa. Bo czasem inżynierowie mają genialne pomysły, których nie da się później wykonać w realnym świecie. Dziś opowiem o silnikach, które miały zmienić wszystko, a skończyły jako koszmar dla warsztatów i właścicieli. Niektóre z nich być może masz lub miałeś pod maską i wiesz, o czym mówię, a inne może właśnie planowałeś kupić? Więc zanim zakochasz się w ładnym aucie z ogłoszenia, obejrzyj ten film do końca. Gotowi? No to zaczynamy. Zacznijmy od jednego z najbardziej znanych silników, który miał być przełomem, a skończył jako synonim frustracji. 1.2 PureTech. 3 cylindry, lekki, nowoczesny, cichy. Miał wszystko, żeby być hitem. Tylko że w praktyce to silnik, który potrafi zjeść sam siebie. I to dosłownie. Na początku obiecywano cuda. Mniejsze spalanie, więcej mocy, a wszystko dzięki paskowi rozrządu, który pracuje zanurzony w oleju. Brzmi jak rewolucja i rzeczywiście to był pomysł z przyszłości. Problem w tym, że przyszłość nadeszła szybciej niż ten silnik zdążył się rozgrzać. Bo pasek w oleju nie zachowywał się jak pasek, tylko jak gąbka. Nasiąkał, miękł, kruszył się, a jego resztki wędrowały po całym silniku. Zatykały smok olejowy, kanały smarowania, aż w końcu ciśnienie oleju całkowicie znikało. Na tablicy rozdzielczej pojawia się kontrolka, a w głowie właściciela myśl: tam to pewnie czujnik. Nie, to nie czujnik. To twój silnik właśnie się kończy. I wtedy zaczyna się festiwal wymian. Pasek, pompa, czyszczenie smoka, płukanie silnika. A potem powrót za 40 000 kilometrów, bo cała historia powtarza się od nowa. To trochę jak dieta cud. Niby działa, ale tylko przez chwilę. Mechanicy mówią o tym wprost. PureTech, fajnie jak działa, dramat jeśli nie. I to nie są odosobnione przypadki. W internecie całe grupy właścicieli dzielą się zdjęciami rozpuszczonych pasków jak trofeami wojennymi. I to nie są odosobnione przypadki. W internecie całe grupy właścicieli dzielą się zdjęciami rozpuszczonych pasków jak trofeami wojennymi. PSA oczywiście zareagowało. Były poprawione wersje paska, nowe normy oleju, skrócone interwały wymian. Tyle że większość aut z pierwszych roczników, czyli 2014-18, już dawno zdążyła doświadczyć katastrofy. Oczywiście, nie każdy PureTech to bomba z opóźnionym zapłonem. Po 2019 roku pojawiły się wersje oznaczone nowy pasek, które faktycznie są lepsze. Ale jeśli oglądasz Peugeota 308, 2008, Citroena C3, C4, czy też Opla Corsa i widzisz 1.2 pod maską, sprawdź historię serwisową, zanim wciśniesz kup teraz. Bo to silnik, który potrafi działać dobrze, ale tylko wtedy, gdy traktujesz go jak jajko. A i tak najlepiej mieć pod ręką zaprzyjaźnionego mechanika i olej klasy minimum C5. Gdy w 2005 roku Volkswagen wypuścił 1.4 TSI, świat motoryzacji był zachwycony. Mały silnik, a mocy jak w 2-litrowym. Super sprawa. Bo czemu by nie połączyć kompresora mechanicznego z turbiną? Przecież co może pójść nie tak, prawda? No właśnie. Wszystko może pójść nie tak. Na papierze cud techniki. 140-160 koni z małego litrażu. Wtedy robiło to przeogromne wrażenie. Ale w praktyce to jakby ktoś chciał zrobić espresso i cappuccino w jednym kubku. Zamiast energii i smaku dostajesz pianę i gorzką niespodziankę. Pierwsze wersje TSI miały problemy niemal ze wszystkim, z czym silnik może mieć problem. Po pierwsze rozrząd. Był na łańcuchu, ale rozciągał się szybciej niż pasek przy spodniach w trakcie świąt. Do tego napinacz, który potrafił puścić bez ostrzeżenia. I nagle masz kolizję zaworów, a rachunek za remont potrafi dobić nawet do 10 000 złotych. Ale to nie koniec, bo silnik 1.4 TSI, szczególnie wersje Twin Charger, czyli te z turbiną i kompresorem, cierpiały na przegrzewanie, wysokie zużycie oleju, a czasem nawet pękanie tłoków.
Tak, dobrze słyszycie. Tłoki potrafiły pękać w seryjnym aucie. Do dziś wielu właścicieli Golfa 5, Jetty Octavii czy Leona z tym właśnie silnikiem pamięta moment, gdy auto zaczynało nagle klepać jak diesel, a po zdjęciu głowicy niespodzianka, dziura w tłoku. Volkswagen oczywiście reagował. Były poprawki, nowe tłoki, zmienione mapy sterownika, później wersje EA211 z paskiem zamiast łańcucha. I tak, te późniejsze silniki są już o niebo lepsze, ale jeśli ktoś kupił 1.4 TSI z początku produkcji, to do dziś wie, co znaczy słowo serwis. Najlepsze w tym wszystkim. Na forach Volkswagena do dziś istnieją całe wątki o tym, że mój TSI jeszcze żyje. Jakby to był powód do świętowania. To chyba mówi wszystko. Kiedy Ford wprowadzał 1.5 EcoBoost, miał być to złoty środek między mocą a oszczędnością. Nowoczesny, dynamiczny, ekonomiczny. Tak właśnie brzmiały foldery reklamowe. A w praktyce, no cóż, nawet Ford nie spodziewał się, jak dosłownie potraktują słowo eko, bo ten silnik potrafił parować. I nie w sensie oszczędności paliwa, tylko dosłownie. Wyparowywał płyn chłodniczy. Właściciele Focusów, Mondeo, Fordów Kuga czy nawet Fiest zaczęli zauważyć, że auto bierze płyn chłodniczy. Nie widać wycieków, nie kapie nic na ziemię, a zbiorniczek pusty, bo wszystko znikało w komorze spalania. Problemem był wadliwy układ chłodzenia, głównie głowica i uszczelka, które po prostu puszczały. Płyn trafiał do cylindrów, a potem do spalin. Efekt? Biały dym z rury, utrata mocy, szarpanie, a czasem nawet zatarcie silnika. A to nie były jednostkowe przypadki. Problem był tak duży, że Ford musiał ogłosić akcję serwisową na całym świecie. W samej Europie to były dziesiątki tysięcy samochodów. Niektórzy użytkownicy dostali nowe silniki, inni tylko poprawione chłodzenie. A co z tymi, na których przypadł okres po gwarancji? No cóż, płakali wraz ze swoimi kontami bankowymi. I to właśnie pokazuje, jak bardzo cienka jest granica między nowoczesnością a eksperymentem. Bo 1.5 EcoBoost to nie jest zły silnik z samego założenia. On po prostu został zbyt szybko wypuszczony na rynek. Ford chciał mieć alternatywę dla 1.6, więc go trochę odchudził. I tak też powstał silnik, który miał być eko, a stał się eko-katastrofą. Do dziś wielu mechaników mówi o nim krótko. Jak bierze płyn, to już po nim. Bo nawet jeśli wymienisz uszczelkę i naprawisz chłodzenie, bardzo często komora spalania jest już nadgryziona korozją i temat wraca jak bumerang. Dopiero po 2018 roku poprawione wersje 1.5 EcoBoost faktycznie zaczęły działać jak trzeba. Ale jeśli szukasz używanego Focusa czy Kugi z tym właśnie silnikiem, sprawdź, czy był po akcji serwisowej. Inaczej możesz skończyć z autem, które nie grzeje, tylko gotuje. Każdy, kto kupował BMW z dieslem, słyszał to zdanie. Bierz 2.0 N47, bo to mocny, dynamiczny, ekonomiczny silnik. Niemiecka precyzja. Tylko że nikt nie dopowiadał jednej rzeczy. Ten silnik rzeczywiście jest precyzyjny. Tak bardzo, że sam sobie odmierza czas do śmierci. Bo N47 to jednostka, która potrafiła połączyć genialne osiągi z konstrukcyjnym absurdem. I to w sposób, którego nie powstydziłby się nawet Monty Python. Na początku wszystko wyglądało pięknie. 2.0 diesel, moc od 143 do nawet 204 koni, świetne spalanie, elastyczność, kultura pracy. Idealny silnik do E90, E60, X1, X3. Bajka. Tyle, że bajki mają to do siebie, że kończą się źle, jeśli nie zauważysz czarnego charakteru. W tym przypadku czarnym charakterem był łańcuch rozrządu z tyłu silnika. Tak, BMW uznało, że fajnie będzie wsadzić rozrząd między silnik a skrzynię biegów. Efekt? Żeby wymienić łańcuch, trzeba wyjąć cały silnik z auta. A więc każda awaria to mały remont generalny. A wiecie, co jest najgorsze? Ten łańcuch potrafił się rozciągnąć już przy 70-80 tysiącach kilometrów. Niektórzy mieli szczęście do 150, inni pecha i przy 50 się rozciągał. Zawsze, prędzej czy później, następowało klekotanie. Taki metaliczny dźwięk, którego nie pomylisz z niczym innym. Na początku brzmi jak coś luźnego, potem coraz głośniej, aż nagle pyk, zawory spotykają się z tłokami i silnik po prostu kończy swój żywot.
Mechanicy mają na to swoje powiedzenie. Jeśli BMW zaczyna grać na łańcuchu, to już tylko koncert pożegnalny. Koszt naprawy? Pełen rozrząd to mniej więcej 5-10 tysięcy złotych. I nie da się tego zrobić na szybko, bo dostęp jest dramatyczny. Wielu właścicieli próbowało kombinować. Skrócone wersje łańcucha, naprawy od przodu, ale to tylko półśrodki. A najciekawsze? BMW przez długi czas nie przyznawało się do błędu. Dopiero po latach pojawiły się akcje serwisowe, poprawione napinacze, zmienione łańcuchy, nowy olej. Ale to już nie miało znaczenia, bo opinia poszła w świat. Na forach temat N47 to wręcz legenda. Jest nawet specjalny wątek o tytule „Czy mój łańcuch już dojrzał do wymiany?” Ludzie wrzucają nagrania dźwięków, a inni komentują: „Stary, to już koncert symfoniczny, szykuj portfel”. A szkoda, bo to naprawdę udany diesel, jeśli tylko działa. Pali mało, przyspiesza jak trzeba, jest elastyczny, przyjemny w jeździe. Tylko że przez ten cholerny rozrząd nikt już nie pamięta jego zalet. Został w głowach kierowców jako silnik wyrok. Jeśli więc szukasz BMW z tym napędem, zapamiętaj jedno zdanie. Nie pytaj o przebieg auta, pytaj o przebieg łańcucha, bo w N47 nie chodzi o to, czy się rozciąga, chodzi o to kiedy. I na koniec prawdziwy kozak 1.6 THP, czyli silnik, który powstał w kolaboracji Peugeota i BMW. Na papierze wyglądał jak ze snów. Miał turbo, bezpośredni wtrysk, 150-200 koni, kompaktowy, dynamiczny, nowoczesny. W folderach reklamowych był gwiazdą, idealny do miejskiej jazdy i na autostradę, oszczędny i mocny. Tyle że bajki kończą się zazwyczaj źle. Największy problem? Łańcuch rozrządu i panewki, które potrafią zrobić psikusa właścicielowi auta szybciej niż przestawisz z D na R. Niby solidne, niby dopracowane, a jednak wystarczy zaniedbanie, np. trochę oleju złej jakości, spóźniona wymiana i zaczyna się klekotanie. Zaczynasz od lekkiego stukania rano, potem metaliczny dźwięk przy odpalaniu, a kończysz na pełnym dramacie w warsztacie. Ale to nie wszystko. Turbosprężarka w wielu rocznikach była delikatna jak porcelana. Jeden niewłaściwy rozruch po dłuższym postoju i bum. Spadek mocy, kopcenie z rury, dziwne szarpanie. Wtryskiwacze paliwa? Wrażliwe na byle zabrudzenie. Jeden zły litr paliwa i auto potrafi zamienić się w kapryśnego kota. Kapryśne, nieprzewidywalne, wymagające ciągłej uwagi. Niektórzy użytkownicy 207, 308, RCZ czy Mini Coopera właśnie z tym silnikiem żartowali, że ich auto ma własną osobowość. Nie chcesz, żeby cokolwiek zrobiło? Patrz na niego cały czas. I w sumie nie mogli być dalej od prawdy. Producent oczywiście reagował. Wymiany łańcucha, poprawione turbosprężarki, nowe wtryskiwacze, czasem nawet całe głowice. Ale fakt jest taki, że 1.6 THP nigdy nie był silnikiem kup i zapomnij. To silnik dla cierpliwych, dla tych, którzy mają portfel przygotowany na niespodzianki i nerwy ze stali. Jeśli więc szukasz auta z tym silnikiem, sprawdź absolutnie wszystko. Historię serwisową, naprawy łańcucha, turbosprężarki, wtrysków, panewek. Bo choć wszystko może działać i dawać radość z jazdy, prawdopodobieństwo, że w najmniej odpowiednim momencie coś się zepsuje, jest przeogromne. No i dotarliśmy do końca naszej listy silników, które na papierze wyglądały genialnie, a w praktyce spowodowały więcej dramatów niż dobrych wspomnień. Był PureTech, był 1.4, był 1.5 EcoBoost, 2.0 N47 oraz THP. Każdy z nich miał swoje ambicje, każdy miał fanów, ale każdy też potrafił dać solidną lekcję pokory. Jeśli kupujesz używane auto, sprawdzaj historię serwisową, interwały i opinie właścicieli, bo czasami to, co wygląda pięknie na papierze, w realnym świecie może skończyć się warsztatem i pustym portfelem. I pamiętaj, samochód to nie tylko moc i cyferki, to także cierpliwość, przewidywanie i trochę szczęścia. Jeśli się podobało, to łapka w górę, subik. Trzymajcie się, do następnego. Hej!